Jeden mały błąd w tłumaczeniu z greki na angielski spowodował, że zapewne wiele razy korzystałeś z tego błędnego określenia, bo zapewne miałeś kiedyś styczność z elementarną matematyką czy figurami geometrycznymi. O co dokładnie chodzi? Zostań do końca, a w pełni zrozumiesz całą historię. Na pewno wiesz, że jeśli zapiszę coś takiego, to przeczytam to jako 5 do kwadratu, a coś takiego przeczytam jako 10 do potęgi 7. Ale dlaczego używamy tu takich dziwnych słów? Kwadrat? Potęgi? Jakiej znowu potęgi? Skąd to się wzięło? Jak te bardzo konkretne i pozornie niepowiązane słowa zyskały takie techniczne znaczenie? Aby zrozumieć, spróbujmy postawić się w miejscu pierwszych matematyków, którzy błądzili po omacku i w ten sposób odkrywali matematyczne nowości. Cofnijmy się do starożytnej Grecji, V wiek przed Chrystusem. Żyli tam prawdziwi protoplaści naukowego myślenia, czyli proponowania jakiegoś pomysłu, weryfikowania go, ulepszania, no i często na końcu po prostu wyrzucania do kosza. Zacznijmy od postaci Hipokratesa z Chios. Urodził się około 470 roku przed Chrystusem. Był wspaniałym greckim mierzycielem ziemi. Geometrą. Zaznaczę tylko, że nie chodzi o żyjącego w tych samych czasach Hipokratesa z Kos, od którego pochodzi lekarska przysięga. Nasz bohater założył szkołę geometrów w Atenach oraz pisał podręczniki. Przejdźmy do konkretów. Narysujmy zwyczajny odcinek. Niektóre źródła podają, że to Hipokrates rozpoczął tradycję nazywania punktów dużymi literami alfabetu. Trwa zresztą do dziś. Jeśli teraz narysuję kwadrat, to Hipokrates z Chios określiłby go słowem dynamis. I w tym właśnie słowie jest pies pogrzebany. Zajrzyjmy do słownika grecko-polskiego. Widzimy, że słowo oznacza moc, siłę, umiejętność. Ale to wyjaśnienie mnie nie zaspokoiło. Wciąż nie wiedziałem, dlaczego to słowo powiązano z kwadratem. Zacząłem się więc zastanawiać, jak słowo oznaczające w języku codziennym umiejętność lub moc uzyskało to nietypowe znaczenie w specjalistycznym języku matematyki. Stwierdziłem, że to będzie cel moich poszukiwań. Dalszy research zabrał mnie w wiele miejsc. Godzinami wertowałem różne strony internetowe, książki, dyskusje internetowe, aby zrozumieć całą tą historię. Lecz większość czasu spędziłem analizując książkę węgierskiego autora Arpada Sabu. Książka napisana niezwykle skrupulatnie. Wiele razy myślałem, że już trzymam w dłoniach tę nić logicznych wydarzeń, która pozwoli mi zrozumieć całość. Jednak książka okazała się niełatwa. Mam tu na myśli jej językową i historyczną warstwę. A co ciekawe, w internecie nie znalazłem żadnego filmiku, który by w pełni wyjaśniał to zagadnienie. Skoro Hipokrates i nie tylko używali tego słowa w tamtych czasach, to znaczy, że było już ono dobrze znane. A najstarsze zachowane użycie określenia dynamis pochodzi z pism Platona, z okolic V wieku przed Chrystusem. W tamtych czasach Platon stworzył nawet mem, to znaczy taką grę słów związanych z tym określeniem. Ale to kwestia na inny filmik. Więc ogólnie można wysnuć wniosek, że to pojęcie powstało dużo wcześniej. Ale po kolei. Aby wszystko w pełni zrozumieć, zacznijmy od czekolady. Ta tabliczka czekolady ma pewne wymiary. Można je łatwo zmierzyć linijką. Podgrzewając tabliczkę czekolady, wlewając gorącą czekoladę w specjalnie przygotowaną formę i pozwalając jej zastygnąć, to dostanę drugą tabliczkę. Co jest specjalnego w tych tabliczkach? Obie mają takie same pole powierzchni, czyli zamieniliśmy prostokąt w kwadrat o takim samym polu powierzchni. A co jeszcze mógłbym użyć zamiast czekolady, żeby przeprowadzić ten sam eksperyment? Macie pomysły? To piszcie w komentarzach. Nasz wyraz, o którym mowa, pochodzi z języka finansów. Wymieniając 200 zł na inną walutę, dostaniemy na przykład... Proszę, to jest na 80. Okej. 50, 70 i 80. Dobra, super. Bardzo dziękuję. W języku starożytnej Grecji powiemy 200 zł dynastai, 80 marek znamiennych, czyli 200 zł odpowiada, jest tym samym, co 80 marek zamiennych. Podobnie można powiedzieć o naszych tabliczkach czekolady.
Konstantinosie, to wspaniałe skrystalizowane pożywienie nakarmi mnie tak samo jak to drugie. Mają takie same pole powierzchni. Ten prostokąt dynastii temu kwadratowi. Niesamowite. Grecy tą całą operację zamiany prostokąta w kwadrat określali mianem tetragonismos. Spróbujmy teraz coś trudniejszego. Mam tutaj prostokąt 8 cm na 2 cm zbudowany z małych kawałków. Jak ułożyć kwadraciki, aby powstał kwadrat? Skorzystałem z okazji i poprosiłem prowadzącą kurs angielskiego, na którym akurat byłem. Okay, I need to make a square out of using all of those, right? Okay, now is it going to work? I think so. Yes, so moving it basically, it's not very, very nice, but more or less like that, yes? Okay. Mając prostokąty typu 8 cm na 2 cm czy 9 cm na 1 cm nie ma problemu. Metodą prób i błędów możemy zbudować kwadrat o polu prostokąta. Grecy wymyślili nawet schemat postępowania, aby ułatwić cały proces. Weźmy teraz inny prostokąt. 5 cm na 2 cm. Pole 10. Jak z tych klocków zbudować kwadrat o polu 10? Oh God, I think that one is it, it's not going, is it possible? Because we have like an extra square. Yes. No właśnie, pojawia się problem. Z kolei na pewno mogę wziąć czekoladę 5 cm na 2 cm i ostrożnie przetopić ją w kwadrat. Więc kwadrat o polu 10 na pewno istnieje. Ale nie znamy boku tego kwadratu. Pole znamy, ale boku nie? Podsumowując, słowo dynastii to czasownik, a dynamis rzeczownik. Mając takie dwie figury, możemy powiedzieć, że brat bliźniak prostokąta po lewej to kwadrat po prawej. Grecy powiedzieliby, dynamis prostokąta po lewej to kwadrat po prawej. I co z tym bokiem? Skorzystajmy z kalkulatora i obliczmy pole kwadratu. Ok, mamy jakiś początkowy strzał 3,2 cm, może 3,1 cm, może 3,15, może 3,16. A co z 3,162? Zgadując w miarę szybko, mogę oszacować wartość boku. Cóż, z wiadomych powodów Grecy nie posiadali kalkulatorów, więc tak łatwo nie mieli. Ale gdyby nie to, że ktoś kiedyś zastanawiał się nad problemami, które dziś są oczywiste, dziś nie posiadalibyśmy kalkulatorów i innej technologii pozwalającej nam żyć po aż średnio 80 lat. Oczywiście dla Ciebie, widzu, problem jest pewnie banalny. Dokładna długość boku kwadratu o polu 10 to przecież pierwiastek z 10, czyli około 3,16 cm. Jednakże pojęcia pierwiastka wtedy jeszcze nie wymyślono. Ale ta zagadka pozwoliła dostrzec potrzebę wprowadzenia tego pojęcia. Geometrzy i entuzjaści matematyki starożytności nie mieli dostępu do myśli milionów takich jak oni. Bo to właśnie oni byli tymi pierwszymi próbującymi usystematyzować zgromadzoną wiedzę. Niełatwo jest być pionierem. No, ale to oni są tymi tytanami, na barkach których stoimy. Platon. Oczywiście jego nie może zabraknąć, rozmawiając o starożytnej Grecji. Tak jak wspomniałem wcześniej, żył w okolicy V wieku przed Chrystusem w Atenach. W swoim dziele Menon Platon przedstawia dialog pomiędzy Sokratesem i prostym chłopakiem, niewyedukowanym, służącym sławnego polityka Menona. Autor udowadnia tezę: nasza dusza posiada wrodzoną wiedzę. Wystarczy ją wyzwolić odpowiednimi pytaniami. Stosuje on metodę, którą dziś nazywamy pytaniami sokratejskimi. Celem jest narysowanie małego kwadratu, a potem za jego pomocą narysować kwadrat o 2 razy większym polu powierzchni. Dialog mniej więcej wyglądał tak. Chłopcze, narysuj kwadrat i potem 2 razy większy od tego bazowego. Sokratesie, to proste przecież. Rysuję odcinek 2 razy dłuższy i gotowe. Chłopcze, zobacz ile razy większy jest nowy kwadrat od początkowego. Na Zeusa, faktycznie, jest 4 razy większy. Chłopcze, zobacz, że mogę narysować jeszcze takie odcinki. Co teraz widać?
Sokratesie, oczywiście. Żółty kwadrat jest teraz 2 razy większy od początkowego. Wystarczy na przekątnej kwadratu narysować kolejny kwadrat. Ten nowy będzie podwojoną wersją początkowego. Legenda głosi, że Pitagoras czekał kiedyś na spotkanie w pałacu Polikratesa. Z powodu odczucia nudy zaczął się przyglądać posadce z kafelkami i zauważył to, co rysowałem na płytkach chodnikowych. Szczerze, to mu się nie dziwię, że nuda tak na niego zadziałała. Będąc dzieckiem, moja mama chciała, abym chodził do kościoła. Pamiętam bardzo wyraźnie, że przebywając tam, jedyne czym byłem zainteresowany, to patrzenie niczym zahipnotyzowany w sufit, gdzie szukałem jakichś ciekawych trójkątnych kształtów. To, co zrobiliśmy, może uzmysłowić nam pierwszą skromną wersję twierdzenia dziś nazywanego twierdzeniem Pitagorasa. Znowu zaczynamy od głównego kwadratu o boku 1 w dowolnych jednostkach. Na jego boku umieszczamy kolejny kwadrat, niewątpliwie o boku 1, więc jego pole wynosi 1 pomnożone przez 1, to wynosi 1, podobnie z kolejnym kwadratem. Z poprzedniego eksperymentu doszliśmy do wniosku, że jeśli na przekątnej kwadratu wybudujemy kwadrat, to dostajemy kwadrat o polu 2 razy większym. Widzicie już? Pole 1 plus pole 1 równa się pole 2? Albo, jak pewnie się kiedyś z tym spotkaliście w bardziej ogólnej postaci, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Ok, teraz to zdejmę. Tam 5 lokali dalej jest ta żabka, gdzie demaskowałem ich nienaukową reklamę, więc z tą piekarnią nie chcę mieć na pinku. Wiesz już, jak podwoić kwadrat. Świetnie. Ale teraz pojawiają się kolejne problemy. Problemy te dały początek odkryciu nowego rodzaju liczb. A jakich? Zobaczmy. Więc kwadrat o boku 1 na 1 metr ma pole równe 1. Budujemy nowy kwadrat na jego przekątnej. Tadam! Jego pole ma wartość 2. Oczywiście nie wystarczył mi zwykły rysunek i postanowiłem je zbudować. Niewątpliwie wydłużyło to czas tworzenia tego filmu, ale hej, jaką mam fajną ozdobę balkonu. No właśnie, mamy kwadrat o polu 2, więc jaka będzie długość jego boku? Jakie dwie liczby przemnożone przez siebie dadzą nam wartość 2? Dziś ty pewnie wiesz, że dokładna wartość to tak zwany pierwiastek z 2, czyli około 1,41. Jednakże dla Greków była to prawdziwa zagwozdka. Nie znali oni tak abstrakcyjnych liczb. Znali proste ułamki, liczby całkowite itp. Dopiero w późnej starożytnej Grecji pojawiła się ta wrażliwość przeprowadzenia tzw. dowodów, czyli ścisłego, logicznego, formalnego przechodzenia z wiedzy poprzedniej do nowej. Więc co dokładnie robili z naszym problemem? Cóż, długości boku po prostu nie podawali, bo nie potrafili. Mówili, że długość boku, czyli też przekątnej małego kwadratu, to liczba unexpressible, czyli niewyrażalna. Dziś nazywamy je liczbami niewymiernymi, czyli na przykład pierwiastek z 2, pi i tym podobne. I tutaj pojawia się nasze słowo dynastai. Na początku słowo w języku codziennym oznaczało zamianę jednej waluty w drugą, czyli coś czemuś odpowiada. To samo, ale wyrażone w inny sposób. Skoro nie potrafili podać długości boku nowego kwadratu, to mówili o odpowiadającej mu wartości pola kwadratu zbudowanego na tym odcinku. Czyli ten odcinek będzie tymi 200 złotymi, a cały kwadrat 80 markami zamiennymi. Platon w innej swojej twórczości o tym niewyrażalnym boku kwadratu mówi dynamai diplou. Po polsku brzmiałoby to tak. Odcinek ma wartość 2, jeśli mierzyć go poprzez pole zbudowanego na nim kwadratu. Tak, mierzono długość odcinka za pomocą zbudowanego na nim kwadratu. Heniek! Chłopie, słuchaj. Kawałek kantóweczki mi utnij proszę. Nie wiem jaka długość. 5 tymi kwadracikami sobie odmierz. No, trzymaj. Dziennie. To był naprawdę dziwny problem dla nich. Zatem, jeśli chcieli podać długość boku kwadratu, to go po prostu nie podawali. Podawali tylko wartość pola kwadratu, który powstał na tym odcinku, czyli w tym przypadku 2. W tamtych czasach znane ci zapisy równań, symbole i tym podobne, to wszystko nie istniało. To było zbyt abstrakcyjne i nieusystematyzowane.
większość matematyki stanowiły namacalne rozważania, czyli geometria. Wróćmy do naszych prostokątów. Jeśli mamy prostokąt, na przykład 8 cm na 2 cm, to możemy łatwo wyznaczyć kwadrat o takim samym polu. A co z prostokątem o polu 10 i bokach 5 cm na 2 cm? Grecy stworzyli cały algorytm, który pozwalał przekonwertować dowolny prostokąt w kwadrat. Zrobiłem na ten temat shorta. Ale tutaj pojawia się nasz główny problem. Będziemy mieć kwadrat o nieznanym boku, bo jakie dwie liczby przemnożone przez siebie dadzą nam 10? Tego dokładnie Grecy nie wiedzieli, więc długość boku mierzyli za pomocą pola kwadratu. Dziś oczywiście rozumiemy, że pierwiastek 10 cm to bok tego kwadratu. Pojęcie pierwiastka dojrzewało przez setki lat w umysłach ludzi. W świecie geometrii słowo dynamis oznaczało wielkość kwadratu zbudowanego z prostokąta. Z biegiem czasu to greckie słowo zaczęło oznaczać wielkość kwadratu, a potem po prostu figurę kwadrat. I stąd dostajemy odcinek o boku pierwiastek 10 cm ze zbudowanym kwadratem dynastai poprzedniemu prostokątowi. Pierwiastek 10 cm dynastai polu figury o wartości 10. Pierwiastek z 10 cm kwadrat równa się 10. I otrzymujemy to dobrze znane pierwiastek z 10 cm całość do kwadratu równa się 10 cm, oczywiście kwadratowych. Prawidłowość dziś nazywaną twierdzeniem Pitagorasa Pitagorejczycy zapisywali dosłownie następująco. Suma mocy przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest taka sama jak moc przeciwprostokątnej. Oczywiście niepoprawnie przetłumaczyłem to na język polski. Grecy oryginalnie używali do tego słowa dynamis w miejscu polskiego moc. Stosowali dynamis, ponieważ myśleli o wartości pola kwadratu zbudowanego na bokach trójkąta prostokątnego. Więc brzmiałoby to tak. Suma dynamisów przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest taka sama jak dynamis przeciwprostokątnej. Pierwsze angielskie tłumaczenie z greki pochodzi z 1570 roku. Sir Henry Billingsley przetłumaczył greckie słowo dynamis na moc. Jednak historia tego określenia, jak widzicie, jest bardziej zawiła. Więc pozostaje pytanie, jak Henry mógł przetłumaczyć to inaczej? Cóż, długo się nad tym zastanawiałem. Może wy macie jakieś pomysły? Piszcie w komentarzach. Mój pomysł to po prostu tłumaczenie dosłowne. Suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych trójkąta prostokątnego równa jest polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej. Autor wspomnianej na początku książki ostro krytykował Francuza, matematyka Tannerego, za to, że przetłumaczył dynamis jako siła generująca. Grecy na pewno o tym nie myśleli w ten sposób, że ten odcinek tworzy czy generuje nowy kwadrat. Z dzisiejszej perspektywy łatwo sobie to tak wyobrażać, ale aby zachować historycznie prawidłową kolejność, nie powinniśmy przyjmować takiego tłumaczenia. Sami widzieliście, że chodziło o to, że był już kwadrat i nie umiano podać dokładnej długości jego boku, więc podawali wielkość pola kwadratu. Nie było tutaj mowy o jakiejś generującej sile. Podobne, błędne tłumaczenie można znaleźć w wielu miejscach, na przykład w tej książce matematycznej. Autor konsultował z osobą obeznaną z antyczną Greką i podaje wyjaśnienie, że Grecy myśleli o dynamis jako wymiatanie powierzchni przez odcinek. Osobiście to wcale im się nie dziwię. Spędziłem dobre parędziesiąt godzin przeprowadzając research pod ten film. Tylko w ten sposób mogłem w pełni zrozumieć chronologię odkryć w starożytnej Grecji. Ale właśnie taka jest moja misja, aby dzielić się z innymi wspaniałą wiedzą. Z drugiej strony trzeba przyznać, że to była na pewno najbardziej sensownie brzmiąca pomyłka. Bo potęgowanie liczb faktycznie zwiększa ich wartość. Wszystko przez przypadek, że dynamizm w języku finansów oznaczał równowartość, a w języku codziennym moc, siłę, umiejętność. Przy okazji słowo dynastia również ma podobne korzenie. Ciężko mi sobie wyobrazić, w jaką stronę poszłoby nazewnictwo, gdyby nie to pierwsze pomyłkowe tłumaczenie Billingsleya. Rozwój czegokolwiek to proces dynamiczny, chaotyczny, nieprzewidywalny, podatny na wpływy
środowiskowe, więc naprawdę ciężko powiedzieć. A gdyby wspomniany tłumacz faktycznie znał tą całą historię, jakie mógłby podać tłumaczenie? Jak dzisiaj byśmy mówili na przykład na 10 do potęgi 7? Dajcie znać w komentarzach. Czyli E równa się mc. Na koniec pozostała jeszcze jedna rzecz. Na początku mówiłem, że przeczytamy jako 5 do kwadratu. Świetnie, to już wiemy dlaczego. Ale dlaczego ta mała dwójka powędrowała sobie i jest tam na górze? Kto to wymyślił? Na pewno wiesz, że równanie w stylu niewiadoma rzecz plus 6 równa się 7 zapiszemy dziś jako x plus 6 równa się 7. Matematyka funkcjonowała w postaci zdań i słów aż do XVI wieku. Bazując na spuściźnie geometrycznej Greków oraz zalążków symbolicznej matematyki arabskiej, Francuz Viète stworzył dojrzałą postać zasad symbolicznej algebry, czyli zapis w stylu x plus 6 równa się 7 i dodawanie, odejmowanie, mnożenie obustronne itp. On sam kiedyś napisał: rzeczy nowe mają w zwyczaju być ustanowione brutalnie i bezkształtnie. Potem muszą być doszlifowane oraz udoskonalone przez przyszłe pokolenia. Zrozumcie, że sztuka, którą prezentuję, jest nowa, ale w rzeczywistości tak stara, podniszczona i wymyślona przez barbarzyńców, że konieczne jest wyjście poza nią i stworzyć nowe słownictwo, pozbyć się wszystkich pseudotechnicznych określeń. Tylko w ten sposób można prowadzić zupełnie nową formę tej sztuki. Matematyk Bombelli w 1586 roku używał półokręgu z liczbą w środku, aby wyrazić niewiadomą podniesioną do odpowiedniej potęgi, gdzie P oznacza dzisiejszy plus, a M minus. W 1591 roku Viète używał zapisu w stylu x kład, x kub, aby wyrazić dzisiejsze x kwadrat, x do potęgi trzeciej. Natomiast matematyk Harriot w 1631 roku usprawnił zapis Viète i zapisywał xx oraz xxx jako dzisiejsze x kwadrat i x sześcian. Kilka lat później Francuz Hérigonus zapisywał x2 oraz x3, aby wyrazić dzisiejsze. Romanus pisał podobnie, liczby zamieszczał w nawiasach. W końcu Kartezjusz w 1637 roku przeniósł liczbę do indeksu górnego i zapisał x kwadrat i x sześcian. Te zapisy, o których mówiłem wcześniej, były prostsze z perspektywy drukarza, ale jednak zapis Kartezjusza oferował wiele zalet. Na pewno potwierdzają to następne stulecia i ty pewnie też. Jednakże istnieje szansa, że Holender Stampioen rozważał identyczną formę niezależnie od Kartezjusza. W 1639 publikuje książkę, gdzie jasno daje do zrozumienia, że myślał o tym problemie. XXX to potrójne, samoreferencyjne mnożenie. Można też to zapisać jako, lub nawet lepiej jako. Ci dwaj panowie byli oponentami, więc ciężko powiedzieć, czy Stampioen niezależnie wymyślił ten zapis. Być może nie wspomina o Kartezjuszu, bo miał z nim na pieńku. W międzyczasie niektórzy pisali też, by wykonać obliczenie dziś nazywane 5 do potęgi 2 równa się 25. Wiecie, że symbol kwadratu nie wziął się tam przypadkowo. Ten zapis jednak nie uzyskał popularności. Oczywiście w tamtych czasach informacje nie rozprzestrzeniały się w mgnieniu oka po całym świecie. Nawet 150 lat po Kartezjuszu sławny matematyk Gauss miał zwyczaj pisania xx w miejscu x do potęgi 2. Jego zdaniem x do potęgi 2 nie zajmuje mniej miejsca od xx, czyli nie spełnia zadania, że nam coś ułatwia, przyspiesza. I w ten oto sposób dotarliśmy do XXI wieku. I to wszystko.
Liczę na to, że widzisz, jak dużo zawiłości rozpostartych na wiele wieków trzeba rozszyfrować, by zrozumieć, dlaczego piszemy na przykład 5 z tą malutką dwójeczką w indeksie górnym. Jeśli filmik Ci się spodobał, to przekaż go dalej. Dzięki. W opisie kanału możesz też znaleźć cele długoterminowe. Dołącz i pomóż je zrealizować. Subscribe and become a Phoenix. Co to będzie, panie? A, taki filmik nagrywam. To był pracownik pobliskiej restauracji. Z nimi też nie chcę mieć na pieńku. Tak, w tym filmie z jakiegoś powodu powiedziałem mieć na pieńku 3-krotnie. No, to właśnie był 4.